Przeniosę Was dzisiaj do świata niesamowitej, niebywałej motoryzacji, jaką miałam olbrzymią przyjemność oglądać na targach Retromobile w Paryżu i Classic Motor Show w Bremen. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Wystawy, targi, aukcje. 5 intensywnych dni zanurzenia w przestrzeni, gdzie wielowymiarowa motoryzacja, historia, sztuka i emocje spotykają się w jednym miejscu. Od pierwszej chwili wiedziałam, że w Paryżu będzie to coś wyjątkowego. Każdy moment, każda minuta, każde przejście przez korytarze paryskich hal targowych wzbudzało mój zachwyt. To, co udało się stworzyć Francuzom, forma, samochody, skala, dbałość o detal i sposób prezentacji zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. W jednym miejscu spotkała się tutaj nie tylko motoryzacja, ale i prawdziwe dzieła sztuki. Samochody nie były jedynie eksponatami, są opowieściami o epoce, o ludziach, o pasji, o marzeniach, które przestały być już tylko zwykłymi pojazdami, bo to, co zobaczyłam w Paryżu, było niezwykłe. Równie niezwykła była publiczność, która ustaliła rekord odwiedzających na ponad 180 000. To rekord w historii paryskich targów. Ludzie z całego świata, kolekcjonerzy, pasjonaci, artyści, projektanci stworzyli atmosferę, której nie da się opisać. To oni sprawili, że te targi były czymś więcej niż wystawą. Retromobile w Paryżu to prawdziwy początek sezonu. Moment, w którym motoryzacja mówi pełnym głosem: jestem historią, sztuką i emocją. To było 5 dni absolutnego zachwytu i wiem jedno, do tego świata wcale nie chcę się wracać. W tym świecie chcę się żyć cały czas. Wśród dziesiątek stoisk i setek samochodów, które można było zobaczyć na Retromobile w Paryżu, były ekspozycje, obok których po prostu nie można było przejść obojętnie. Jedną z nich była wystawa BMW Art Cars, wyjątkowa, bo opowiadała nie tylko o samochodach, ale również o emocjach, historii, sztuce. To nie jest klasyczne stoisko marki. Tutaj nie chodziło o pokazanie techniki, katalogów czy danych. Wchodząc na tę ekspozycję, miałeś wrażenie, że trafia się do miejsca pomiędzy galerią sztuki a padokiem wyścigowym. Wszystko jest dopracowane w detalach, światło, przestrzeń, rozmieszczenie aut, tak aby każdy samochód wyglądał jak osobna opowieść. BMW celebrowało tutaj 50-lecie projektu Art Cars, czyli serii samochodów, które zostały zaprojektowane i pomalowane przez najbardziej znanych artystów świata. Nie jako reklama i nie jako okleina, ale jako pełnoprawne dzieło sztuki stworzone na realnych samochodach. Największe wrażenie robi jednak fakt, że te auta nie powstały po to, by stać w muzeum czy na wystawie. One żyły na torze. Wiele z nich startowało w najbardziej prestiżowych wyścigach świata, w tym 24 godziny Le Mans. Dzięki temu wystawa miała w sobie niesamowitą energię. To sztuka, ale sztuka, która ma za sobą kurz, prędkość, ryzyko i sportowe emocje. Na żywo szczególnie mocno widać, jak bardzo te projekty są trójwymiarowe. To nie jest płaski wzór, to praca z formą, linią i bryłą auta. Kolory układają się inaczej w cieniu, inaczej w świetle reflektorów. Z bliska widać fakturę warstwy, detale i dopiero wtedy człowiek rozumie, dlaczego BMW Art Cars stały się ikoną nie tylko motoryzacji, ale także kultury. Wystawa na Retromobile pokazuje też coś jeszcze, że klasyczna motoryzacja przestała być wyłącznie światem mechaniki. Dziś to element kultury, designu i emocji, a BMW w tym projekcie zrobiło coś niezwykle rzadkiego. Pozwoliło sztuce wejść do świata motorsportu bez kompromisów. I chyba właśnie dlatego ta ekspozycja jest jedną z tych, które pamięta się najdłużej. Bo nie oglądało się tu tylko samochodów, oglądało się historię opowiedzianą lakierem, prędkością i nazwiskami artystów, które znają nawet ci, którzy na co dzień nie interesują się motoryzacją. Przenosimy się do roku 1980. Citroën Karim to koncept, to zaprojektowany przez francusko-włoskiego stylistę Trevona Fiore. Auto ma piramidalną bryłę i wygląda jak wizja przyszłości sprzed 40 lat. Wtedy na salonie paryskim wywołało ogromne poruszenie. Zresztą myślę, że nie mniejsze niż dziś.
To prototyp klasy średniej, ale z bardzo futurystycznym podejściem. Drzwi typu skrzydła mewy, 3 miejsca ustawione niesymetrycznie i kierowca w centralnej pozycji. Do tego hydropneumatyczne zawieszenie i elektroniczny ekran informacyjny. Jak na 1980 rok to było naprawdę kosmiczne. I najważniejsze, Karin powstał tylko w jednym egzemplarzu, a szkoda, bo wielu kolekcjonerów dziś chętnie by kupiło taki pojazd, bo oprócz tego, że wygląda, to jeszcze zapewne jazda nim wzbudza wiele pozytywnych emocji. Przenosimy się do roku 1947. Powojenna Francja i narodziny prawdziwego motorsportu. DB6 Monoposto to jednomiejscowy samochód wyścigowy zbudowany w duchu absolutnej prostoty i lekkości. Jego sercem jest silnik o pojemności 2 litrów, wyposażony w podwójny gaźnik. Konstrukcja czysto mechaniczna, bez elektroniki, bez kompromisów, oparta na precyzji i doświadczeniu inżynierów tamtych lat. Uruchomienie tego auta to rytuał. Silnik nie odpala się jak we współczesnych samochodach, on budzi się do życia. Chwila napięcia, pierwszy zapłon, a potem charakterystyczny, surowy dźwięk, który wypełnia przestrzeń. Brzmi twardo, mechanicznie, prawdziwie. Posłuchajcie sami. To dźwięk historii, dźwięk epoki, w której każdy wyścig był walką człowieka z maszyną. Dla mnie była to chwila wyjątkowa. Możliwość usłyszenia tego silnika na żywo to wrażenie, którego nie da się zapomnieć. Drgania, zapach paliwa, rytm pracy 2 cylindrów, wszystko razem stworzyło doświadczenie, które zostaje w pamięci na zawsze. Tak brzmi motorsport u swoich źródeł. Kwota, jaką trzeba zapłacić za ten pojazd, to 385 000 euro. Z wyjątkowych pojazdów spotkałam również Mercedesa 190 SL, który był oferowany do zakupu w cenie 149 000 euro. Samochód robił olbrzymie wrażenie, nie tylko jako perfekcyjnie przygotowany klasyk, ale jako prawdziwa, indywidualna perełka motoryzacyjna. Jego charakter, jakość wykonania i wyjątkowa prezencja sprawiały wrażenie obcowania z czymś absolutnie unikatowym, być może jednym takim egzemplarzem na świecie. To pojazd, który nie tylko przyciągał wzrok, ale budził emocje i respekt. Esencja klasycznej motoryzacji w najbardziej szlachetnym wydaniu. Bentley. Coś totalnie nietypowego jak na tą markę, bo obok klasycznej elegancji mamy tutaj street art. To jest Bentley T2, ale w wersji artystycznej. Projektu duetu Dimka. Klasyczny brytyjski luksus został przerobiony na pełnoprawne dzieło sztuki, intensywne malowanie, styl graffiti i klimat, który kompletnie łamie stereotyp grzecznego Bentleya. Co ciekawe, to nie jest stary projekt. Dimka skończyło tą realizację pod koniec 2025 roku, a auto swoją premierę miało właśnie na targach Retromobile w Paryżu. I powiem szczerze, na żywo robi to ogromne wrażenie, bo to jest ten typ auta, który łączy 2 światy, oldschoolowy luksus i współczesną sztukę uliczną. Do tego sama ekspozycja była naprawdę świetnie przygotowana. Obok auta mamy wyświetlaną historię całego projektu na starych telewizorach. Krok po kroku jest pokazane, jak powstawało, jak wyglądała droga od klasycznego Bentleya do dzieła sztuki. I największy plus. Twórcy tego projektu to młodzi ludzie, bardzo otwarci na publiczność. Można było podejść, porozmawiać, zapytać o detale, o pomysł i o wykonanie. To jest dokładnie ten typ motoryzacyjnej historii, który chce się oglądać. Pasja, odwaga, kreatywność. Coś naprawdę niebywałego. Na bocznym stanowisku dojrzałam przepiękne Lamborghini. I teraz Countach, Countach? Napiszcie w komentarzach, jak to się wymawia, bo wersji jest bardzo wiele na całym świecie. To ikona motoryzacji w absolutnie kolekcjonerskim wydaniu. Ten egzemplarz ma dokładnie 3368 km przebiegu i to czuć od pierwszej chwili, jak się otworzy drzwi. Wnętrze pachniało nowością, jakby czas zatrzymał się w dniu opuszczenia fabryki. Tego nie da się podrobić ani opisać. To zapach perfekcji, historii i nieskazitelnego stanu. Ostatnia, najbardziej dopracowana ewolucja tego modelu Lamborghini, pełna detali zaprojektowanych z myślą o aerodynamice i czystej formie. Samochód
samochód zachowany w idealnym stanie, bez kompromisów, bez śladu zużycia, dokładnie taki, jak powinien wyglądać egzemplarz tej klasy. Cena 900 000 euro. I w tym przypadku nie płaci się tylko za samochód, płaci się za emocje, rzadkość i absolutną perfekcję tego samochodu. Na aukcji Gooding Christie's odbywającej się podczas targów pojawiły się naprawdę wyjątkowe samochody, zarówno przedwojenne perełki, jak i bardziej nowoczesne klasyki. To była świetna mieszanka motoryzacyjnej historii, od aut z epoki, które pamiętają początki wielkich marek, aż po samochody, które jeszcze niedawno były marzeniem plakatowym, a dziś osiągają kosmiczne ceny na rynku kolekcjonerskim. I zacznijmy od niezwykłego samochodu. To prawdziwe dzieło sztuki. Tak, wiem, że już kilka razy mówiłam dzieło sztuki, ale to jest prawdziwe dzieło sztuki na kołach. Talbot Lago T150 CSS Guddo, jedna z największych ikon przedwojennej Francji. Absolutne arcydzieło projektantów Figoni i Falaschi. Ten model powstał na wysokowydajnym podwoziu T150 CSS, wywodzącym się z konstrukcji wyścigowej, a jego opływowa sylwetka, nazywana kroplą wody, do dziś jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w historii motoryzacji. To auto było prezentowane na prestiżowych konkursach elegancji w Brukseli, w Paryżu jeszcze w 1939 roku, a w późniejszych latach zdobywało najważniejsze laury, pierwsze miejsce w klasie na Pebble Beach oraz Best of Show. Egzemplarz jest w fantastycznym, wręcz muzealnym stanie i nic dziwnego, że podczas aukcji wywołał ogromne emocje. Licytacja była intensywna, sala żyła tym samochodem, a stawka rosła z każdym kolejnym podbiciem. I finał, sprzedany za 6 755 000 euro. Jest to kwota z wszystkimi opłatami aukcyjnymi. Następnie mamy Ferrari Monca SP1 z 2021 roku. Ekstremalnie limitowany model z serii Icona, czyli nowoczesny hołd dla wyścigów Ferrari z lat 50. To jest jednoosobowa barchetta, auto w pełni skupione na kierowcy, z absolutnie wyjątkową stylistyką. Ten egzemplarz był praktycznie jak nowy. W momencie katalogowania miał tylko 215 km przebiegu. Zamówiono go w pięknym kolorze czerwieni. I teraz najważniejsze. Cena sprzedaży auta to 2 480 000 euro. Wiele aut na tej aukcji znalazło nowych właścicieli. Łącznie pod młotek trafiło 86 pojazdów. Nie wszystkie jednak zostały sprzedane. Przykładem jest Ferrari 250 GT z 1958 roku, które było wyceniane na 5,5 do 6,5 miliona euro. Auto nie znalazło nabywcy, mimo że licytacja dobiła jedynie do 4 800 000 euro. Warto też dodać, że sama aukcja miała niesamowity klimat. Brało w niej udział sporo osób. Dużą rolę odegrali charyzmatyczni prowadzący, którzy podkręcali tempo i emocje na sali. Targi w Paryżu to nie tylko klasyczna motoryzacja, ale miejsce dla artystów. Jednym z nich jest niesamowity Antoine Defiot. Jego prace interesują wielu fanów klasycznej motoryzacji. Antoine to francuski rzeźbiarz od lat związany z legendą Bugatti i to dosłownie, bo pasja do tej marki była w jego rodzinie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tworzy on rzeźby inspirowane samochodami, głównie Bugatti, wykorzystując charakterystyczną technikę budowy formy z rur ze stali nierdzewnej. Efekt jest niesamowity. Rzeźby wyglądają, jakby były w ruchu, dają wrażenie prędkości, mocy i lekkości, a przy odpowiednim ustawieniu potrafią wręcz znikać, odsłaniając misterną strukturę przypominającą plaster miodu. To połączenie motoryzacji, sztuki, inżynierii w najlepszym wydaniu naszych czasów. W strefie aut za 30 000 euro w Paryżu mogliśmy zobaczyć Smarta w pakiecie Brabus za 16 990 euro, rok produkcji 2005, Forda Mondeo z 1994 roku w cenie 1890 euro, Fiata 850 wycenionego na 22 500 euro. Znalazł się też bajkowy pojazd z 1913 roku, ręcznie malowany za 9,5 tysiąca euro.
Było też Renault KJ6 CVK z 1920 roku po pełnej renowacji w cenie 12,5 tysiąca euro. Znalazł się też Land Rover z 1991 roku w cenie 27 990 euro i oczywiście nie zabrakło Fiatów 500, które pojawiały się najczęściej w obniżonych cenach w przedziale od 14 900 do 16 tysięcy w euro. Na uwagę zasługiwał również Mercedes 380 SL wyceniony na 24 990 euro. Mimo to strefa auto za 30 tysięcy euro nie oferowała dużej liczby pojazdów w tym budżecie. Co więcej, były to samochody zupełnie innego poziomu niż te dostępne w pozostałych strefach targów. Strefa Ultimate Supercar Garage stworzyła prawdziwy pomost pomiędzy przeszłością a teraźniejszością motoryzacji. Od hołdów do legend, aż po bezkompromisowe wizje przyszłości. To tutaj spotkają się unikatowe serie, światowe premiery i projekty, w których design, innowacja i osiągi nie uznają kompromisów. Krótko mówiąc, crème de la crème, czyli absolutna śmietanka tego, co dzisiaj tworzy świat supersamochodów. Aukcje RM Sotheby's osiągnęły w Paryżu wynik 81 milionów euro, co stanowi najwyższy rezultat aukcji w Europie w historii firmy. Sprzedaż poprowadziło Ferrari 250 GT SWB California Spider z 1960 roku, wylicytowane za 14 milionów euro, a znakomite wyniki osiągnęły również modele Ferrari Enzo, F50 oraz 280 GTO. Aukcja potwierdziła utrzymujący się globalny popyt na samochody kolekcjonerskie, niezależnie od generacji oraz epoki. Aukcje RM Sotheby's w Paryżu to osobne widowisko. Tu nie sprzedaje się samochodów, tu rozgrywa się rynek. Każdy pojazd to historia, emocje, decyzje, które wyznaczają ton na kolejne miesiące sezonu 2026. W tym roku katalog obejmował aż 177 pojazdów. Od przedwojennych perełek po super samochody, które dziś są ikonami kolekcjonerstwa. Obok siebie stały Bentleye z lat 20., klasyki najwyższej półki i Ferrari, przy których serce bije mocniej. De Tomaso Pantera, jeden z zaledwie 14 egzemplarzy z historią kierowców wyścigowych, miało wycenioną wartość do licytacji 300-350 tysięcy euro, a sprzedało się za 195 tysięcy euro. Lancia Beta Coupe, szacunkowa wartość od 80 do 120 tysięcy euro, a sprzedało się zaledwie za 44 tysiące euro. Tutaj ogromne zaskoczenie, jak mocno rynek zweryfikował wartość tego auta. Później mamy Jaguara XK150S, wyceniony na 130-160 tysięcy euro, a sprzedany za 82 500 euro. Z drugiej strony auta z jasnym sportowym rodowodem nadal trzymają poziom. Ferrari 360 Challenge Stradale osiągnęło wynik 115 tysięcy euro, praktycznie pod górną granicą wartości katalogowej. Ale największe emocje, jak zwykle, należały do Ferrari. Ferrari Dino 206S z 1967 roku, wyceniane na 3,842 miliony euro, zostało sprzedane za niespełna 3 miliony euro. Ferrari F50 z 1996 roku, wyceniane na 5,5 do 6,5 miliona euro, zostało sprzedane za 6 milionów 750 tysięcy euro. I w końcu moment wieczoru. Ferrari Enzo z 2004 roku. Jeden z 498 egzemplarzy. Jeden właściciel. Przebieg tylko 286 km. Szacunkowa wartość pomiędzy 3,5 a 4 miliony 200 euro. A wiecie, za ile się sprzedał finalnie? Sprzedał się za 7 milionów 200 euro. Sara dosłownie wstrzymała oddech. Na koniec jeszcze dwie historie, które pokazują, jak działa rynek. Porsche 911 GT3 Cup Grand Am z 2009 roku. Wyceniony na 150-200 tysięcy, sprzedany za 110 tysięcy euro. Ferrari 330 GT
z 1964 roku. Szacunkowa wartość tego pojazdu 150-180 tysięcy euro, sprzedany za 95 tysięcy euro. Za to Lamborghini Miura SV z 1972 roku, pięknie odrestaurowany egzemplarz, oferowany w licytacji bez ceny minimalnej, osiągnął kwotę 3 300 000 euro. I jeszcze jedna licytacja, której ja osobiście nie zapomnę. Salines 7 z 2003 roku. Ręcznie budowany pojazd w USA. Wyceniony na wartość 425-475 tysięcy euro. Sprzedany za 500 tysięcy euro. I ta radość osoby, która go wylicytowała, to był moment czystych emocji. Przy tym aucie zatrzymałam się na dłużej, bo to nie tylko super samochód, to prawdziwe dzieło sztuki, perfekcyjnie dopracowane. Na koniec muszę dodać coś od siebie. Paryskie wydarzenia zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Zarówno targi, jak i aukcje to absolutnie najwyższy poziom organizacji. Jakość ekspozycji i atmosfery. Wszystko jest dopracowane, eleganckie i zrealizowane z rozmachem, który Francuzi potrafią pokazać jak nikt inny. To jest coś pięknego. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która cieszy mnie najbardziej i zostaje w sercu na długo. Publiczność. Wśród odwiedzających nie zabrakło dzieci, młodzieży i całych rodzin, od juniora do seniora. Widziałam rodziców, którzy opowiadali historię samochodów swoim dzieciom, młodych ludzi patrzących z zachwytem na legendy motoryzacji oraz starszych pasjonatów, którzy z uśmiechem wracali do wspomnień. Ten obraz wspólnego podziwiania, rozmów i autentycznej radości pokazuje jedno. Klasyczna motoryzacja naprawdę żyje i ma przyszłość. A ja nie zatrzymuję się ani na chwilę. Prosto z Paryża ruszyłam w stronę kolejnego punktu na mapie klasycznej motoryzacji. Bremen Classic Motor Show to zupełnie inny klimat. Bardziej garażowy, bardziej dostępny, bardziej handlowy, nadal niesamowicie pasjonujący. Na miejscu czekało aż 8 hal wypełnionych klasyczną motoryzacją w pełnym znaczeniu tego słowa. To nie są targi, na których ogląda się tylko samochody. Tutaj jest wszystko, co wiąże się z motoryzacją. Dosłownie od A do Z. Ogromna liczba stoi z gadżetami, literaturą, modelami samochodów, częściami, akcesoriami, chemią, a także fachowymi poradami dla tych, którzy odbudowują auta krok po kroku. To miejsce, w którym można zarówno zachwycić się historią i bardzo praktycznie znaleźć element, którego brakuje do projektu, nad którym pracuje się od miesięcy. Prawdziwe emocje zaczynają się także na zewnątrz. Na parkingu zgromadzono ponad 300 pojazdów wystawionych na sprzedaż. I co ważne, wśród nich nie brakowało perełek. I właśnie o tych perełkach opowiem Wam w kolejnej części relacji. Porsche 924 w mocno wyróżniającym się zielonym kolorze do kupienia za kwotę 17,5 tysiąca euro. Następnie bardzo liczne samochody BMW i Setta na sprzedaż, akurat model z 1958 roku w cenie 16,5 tysiąca euro. Dużym zaskoczeniem był wystawiony na sprzedaż Trabant P601LX, wystawiony za kwotę 9900 euro. Natomiast ten pojazd był, słuchajcie, w stanie idealnym. Był po renowacji i można go było kupić w stanie siadasz, odpalasz i jedziesz. Mogliśmy kupić również Adlera Triumfa Juniora z 1935 roku w cenie 14 996 euro. Zaprezentowany został Mercedes 300 SE, piękna 140, z przebiegiem, uwaga, 1 000 000 kilometrów, zachowany w stanie idealnym. Właściciel mówi, że dalej będzie o niego tak samo dbał, dolewał wszystkie płyny, oleje na czas i ma w planie dobić do 2 milionów kilometrów przebiegów. Paryż i Brema udowodniły jedno. Klasyczna motoryzacja ma się bardzo dobrze. Zachwyt publiczności, tłumy pasjonatów i ogromny poziom targów pokazują, że ta pasja nie tylko żyje, ona rośnie w siłę. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.